Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś opowiem Wam troszeczkę o rękawiczkach rowerowych, dlaczego warto ich używać, jakie używać, jakie kupić, tak żeby po prostu jeździło nam się fajnie na rowerze. Po pierwsze, zacznę od tego, do czego są potrzebne rękawiczki rowerowe. Chronią one nam skórę dłoni. Na przykład, jeżeli mamy twarde rączki, twarde chwyty kierownicy, wtedy nie odgniata nam się tak dłoń tak bardzo. Druga sprawa, często przyjmujemy taką pozycję za kierownicą, że obciążamy bardziej, po prostu ciężar ciała przesuwamy do przodu, przez to cały nacisk idzie tutaj nam na nerwy dłoni. Przez to, że mamy rękawiczki, które często mają wstawki specjalne żelowe, odciążamy nerwy, które znajdują się w dłoni i przez to po prostu raz, że krew nam lepiej płynie, dwa, ręce i dłonie nie drętwieją. Druga sprawa, rękawiczki chronią również dłonie podczas wypadku. Oczywiście nie uchronią nas przed jakimś złamaniem, ale przez obtarciem skóry, jakimiś zadrapaniami, skaleczeniami spokojnie nas zabezpieczą. Również jeździ się w rękawiczkach z długimi palcami. Rękawiczki wtedy, zwłaszcza podczas jazdy górskiej, chronią przed kamieniami, chronią przed gałęziami, przydają się po prostu do osłony dłoni. Druga funkcja, którą spełniają tego typu rękawiczki, jest to większa przyczepność. Dłoń podczas jazdy poci się, traci po prostu przyczepność do kierownicy, do klamek hamulcowych. Dobrze zrobiona rękawiczka wchłania pot, jednocześnie ten pot odprowadza i przez to dłoń jest sucha, jest raz, że bardziej komfortowo, a druga sprawa, lepiej możemy trzymać kierownicę. Jakie mamy rodzaje rękawiczek? Podzielić można je z grubsza na dwie części. Pierwsza to będą rękawiczki bez palców, drugie to będą rękawiczki długie z palcami. Tak naprawdę na rynku jest szereg różnego rodzaju rękawiczek. Są rękawiczki cywilne z długimi palcami, są rękawiczki bardziej robocze, to znaczy do ciężkiej po prostu jazdy gdzieś górskiej, downhillowej z wzmocnieniami. Są rękawiczki letnie, są rękawiczki zimowe, są rękawiczki wiosenno-jesienne, więc tak naprawdę jeżeli chcemy w ogóle zabezpieczyć się na każdą pogodę i na każde warunki, potrzebowalibyśmy co najmniej ze 3-4 komplety różnego rodzaju rękawiczek. Ja sobie też często radzę tak, że zimą, kiedy jeżdżę, mam rękawiczki z krótkimi palcami, na to zakładam takie cienkie rękawiczki z długimi palcami. W pewien sposób to chroni dłonie, no ale czy tak prędzej czy później będę musiał sobie kupić jakieś rękawiczki typowo zimowe, grubsze z wstawkami ocieplającymi. Teraz na co warto zwrócić uwagę, kupując rękawiczki? Zaraz zobaczcie. Próbuję je zdjąć. Są tutaj takie wzmocnienia delikatne, ale trzeba się naszarpać, żeby je ściągnąć. A zobaczcie, co jest tutaj w tych rękawiczkach drugich. Są specjalne pętelki tutaj przy palcach. Wkładam i ściągam. Bardzo proste rozwiązanie, ale to jest świetny gadżet, zwłaszcza kiedy już dłonie mamy zmęczone, dłonie jest lekko już po prostu spocona. Rękawiczki już lekko nasiąknięte, potem spokojnie można je sobie o wiele szybciej ściągnąć. Druga sprawa są to wstawki żelowe. Są rękawiczki różnego rodzaju, są cieniutkie rękawiczki, bez żadnych wstawek, są ze wstawkami żelowymi i nie wiem, czy będzie to tutaj dobrze widać, ale jak widzicie, ta rękawiczka ma naprawdę duże gąbeczki, te żelowe, osłania nam tutaj całą dłoń, tutaj jeszcze w zgięciu pod palcami. Tutaj są jeszcze otwory wentylacyjne, żeby dłoń się tak nie pociła. W tego typu rękawiczce, którą mam tutaj, też są te wstaweczki, ale są mniejsze, mniej twarde, tego żelu jest dużo mniej. Tutaj pod palcami jest tylko delikatny paseczek, nie ma żadnych otworów wentylacyjnych i powiem Wam, że tu są jakieś rękawiczki autora, które kupiłem, tu są rękawiczki firmy Chiba i mimo tego, że Chiba jest troszeczkę droższa, ma tych wstawek właśnie więcej, ma te paski, o wiele lepiej się w nich po prostu jeździ i na to zwracałbym uwagę, jeżeli jeździcie dużo, to żeby te wstawki żelowe, które tutaj są, żeby były większe, żeby zajmowały trochę większą powierzchnię, ale też żeby pamiętać o wentylacji, o tych kółeczkach. Bardzo istotną sprawą jest też frotka tutaj na kciuku. Kiedy jeździmy, no człowiek się poci, wiadomo, siłą rzeczy i bardzo fajnie jest się tutaj gdzieś lekko taką frotką wytrzeć. Oczywiście rękawiczki trzeba też dosyć często prać, bo to tutaj dłoń się poci, więc nie jest zbyt fajnie zakładać taką już starą, dziś zjeżdżoną rękawiczkę. Warto o nie dbać i po prostu prać, ale rękawiczki nadają się spokojnie do prania. I ostatnia sprawa, jakie w ogóle rękawiczki kupić, na co patrzeć? Powiem Wam tak, rękawiczki zaczynają się od mniej więcej 15 zł.
można zatrzymać się w granicach 250-300 zł za takie prawdziwe, długimi palcami enduro wzmacniane rękawice, no ale to już do specjalistycznych zastosowań. Więc rękawiczki zaczynają się takie z krótkimi palcami od około 15 zł, kończą się takie dobre, przyzwoite już rękawiczki na granicach 80, 100, 120 zł. Tak jak mówiłem przy koszulkach, mówiłem przy spodenkach, nie polecam kupować najtańszego sortu rękawiczek, ponieważ te rękawiczki się o wiele szybciej zużywają. Już po kilku praniach będzie już tak naprawdę szmatka z nich. One też cały czas pracują, gdzieś mają kontakt z kierownicą, z naszym potem i po prostu się zdzierają, więc jak kupicie rękawiczki za 15 zł, one nie wystarczą Wam na zbyt długo. Powiem Wam, że od 50-60 zł już zaczynają się takie naprawdę fajne, nawet jak te autory. One są w porządku. Ta Chiba w granicach 70-80 zł i mam już drugą parę tych rękawiczek i one naprawdę wystarczały mi na bardzo długo, więc polecałbym właśnie rozejrzeć się za czymś ciut lepszym. A nawet jeżeli kupić jakieś tańsze, no to po prostu przyzwyczaić się, nie denerwować się, że one się zniszczą szybciej. To jest naturalna sprawa, one naprawdę bardzo duży mają kontakt właśnie z potem, z kierownicą, ścierają się, zwłaszcza kiedy jeździmy gdzieś, gdzie ręce pracują, to po prostu rękawiczki się zużywają. A teraz Wy napiszcie, w jakich Wy rękawiczkach jeździcie, czy w ogóle jeździcie w rękawiczkach i czy macie letnie, zimowe, jak to u Was wygląda. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej!